Cześć, witam Was na kanale Oddech. Jak wszyscy wiemy, energia idzie w górę i być może dlatego dostaję mnóstwo zapytań odnośnie zużycia prądu przez kamery, przez monitoring, zestaw do monitoringu. Dlatego też postanowiłem nagrać ten odcinek, żeby pokazać Wam, ile dana kamera pobiera prądu, ile dana kamera zużywa podczas pracy, na przykład obrotów, ile na przykład zużywa cały monitoring, czyli kamery podpięte pod rejestrator, więc będziecie mogli sprawdzić, ile zużywa Wasz monitoring. Jeżeli macie jedną kamerę, no to będziecie wiedzieli, że na przykład ta kamera pobiera tyle, macie 4 takie kamery, no to sobie pomnożycie razy 4 i będziecie wiedzieli, ile Wasz monitoring zużywa prądu, ile kosztuje Was zużycie miesięczne, roczne, na przykład jeżeli posiadacie taki monitoring. Więc zapraszam do oglądania. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem, jak widzicie, 2 gniazdka. Jedno gniazdko jest z wyświetlaczem, oczywiście to w watach pokazuje, i drugie takie inteligentne, natomiast nie mam do końca zaufania do takich gniazdek inteligentnych. Natomiast jak już sobie sprawdziłem, pomiary są podobne, więc pokażę Wam na tym gniazdku i na tym, jakie jest właśnie zużycie z danej kamery. Więc tak, jeżeli chodzi o to gniazdko inteligentne, to mam oczywiście aplikację na telefonie, więc też będę mógł Wam pokazywać na telefonie, oraz przygotowałem sobie tutaj kamerkę, która będzie sczytywać z tego pomiary z tego licznika. Nazwijmy to licznik, nie gniazdko. Tutaj mogę sterować tym, tak, włączać, wyłączać mniejszą większość, to za chwilkę. Więc tak, na początek może zaczniemy od kamerki takiej zwykłej. I tą kamerkę pokażę Wam, właśnie między innymi pokażę Wam wszystkie kamery w trybie dziennym, bo trzeba powiedzieć, że w trybie dziennym kamera zużywa mniej prądu niż w przypadku w trybie nocnym. A dlaczego? Ponieważ w trybie dziennym nie załączają się diody podczerwieni. Jeżeli kamera doświetla mocniej, na przykład w trybie nocnym, to będzie pobierała dużo więcej energii. Więc tutaj pokażę Wam, jak działają te diody i ile właśnie, jeżeli załączy sobie kamera diody podczerwieni, bądź też tutaj ta kamera posiada też diody podświetlenia. Więc będzie można też sprawdzić, porównać, czy diody podczerwieni zużywają więcej energii, czy też diody podświetlenia. Sprawdźmy to. Więc na początek podłączymy sobie pod to gniazdko zasilacz sam, tak żeby nie zasłaniać licznika, i jedziemy z koksem. Podłączymy sobie tą kamerkę i zobaczcie, tylko zdążyłem podłączyć i już jest 1,4, a jeszcze kamera się nie uruchomiła. 1,2, 1,1, 1,3. Poczekajmy, aż się uruchomi. Uruchamianie systemu. Proszę czekać. Zobaczcie, jest uruchamianie, wskoczyło na 3 W. Natomiast jest to pobór tak naprawdę prądu dopiero podczas uruchamiania się kamery, więc na razie tego nie patrzymy. Kamera nawiązała połączenie Wi-Fi. Tak naprawdę interesuje nas, jak kamera działa już, jest załączona Kamera nawiązała połączenie Wi-Fi. i jest w trybie działania. Na razie 5 W. Jeżeli kamera nawiązała połączenie Wi-Fi, to będziemy móc nią sterować. Dobra, mamy naszą kamerę dodaną. Weźmy sobie ją, oddalmy, żeby potestować. Mamy pobór prądu 2 W, prawie 3 W, 2,6 W w tym momencie. I zobaczcie, jeżeli będę obracał tą kamerą, czyli zrobimy sobie anuluj i robimy obroty, to wzrasta do prawie 4 W. Czyli jeżeli obracacie, no to pobór jest większy. Ale normalnie, jeżeli kamera patrzy w jedno miejsce, pobór jest w okolicach 2,6 W. Więc teraz spróbujmy sprawdzić, jak w trybie nocnym. Tak, zasłaniamy. Przełączyła się. I zużycie jest 6 W.
Więc wiemy już, że zużycie w trybie nocnym zużywa więcej prądu, no bo tutaj mamy 6 W, tak? Możemy sobie jeszcze przełączyć, żeby kamera na przykład świeciła diodami. Sprawdźmy, jeżeli chodzi o światło, tryb białe światło. I mamy. Pali się. Mamo, choinka się pali. Syneczku, nie mówi się choinka się pali, tylko choinka się świeci. Mamusiu, ale to wszystko się świeci. Firanki, meble i książki się świecą. Daje białe światło, kamerka i zużycie jest około 3-4. Na początku wskoczyło na 4 W, teraz około 3 W. Białe diody się świecą. Więc wniosek jest taki, że jeżeli mamy diody podczerwieni w trybie normalnym, to kamera zużywa więcej energii niż świecąc na przykład białymi diodami. Czyli diody IR zużywają więcej prądu. Dla porównania, żeby uwiarygodnić ten licznik, jeszcze podłączę do tego licznika, żeby Wam pokazać pobór jak jest na dwóch, czyli czy ten licznik czasami nie oszukuje. Do tego licznika mamy aplikację, gniazdko i tutaj u góry mamy 0,34 W sam zasilacz, 29,030, czyli nawet nie 1 W. Podłączamy sobie jeszcze raz kamerkę i pobór prądu jest 2,57 W, 2,60. Więc jak to obliczyć, ile byśmy musieli zapłacić za energię, jeżeli chodzi o tą kamerkę? Prosty sposób. Załóżmy, że kamera pobiera 2,60 W i to jest pobór przez godzinę, tak? Wiemy, że 2,60 jest to pobór w dzień. W nocy pobór prądu jest 5,76 W. 5,68. Załóżmy, że 6 W w nocy pobiera, 2,60 w dzień. Weźmiemy sobie pół na pół. W dzień załóżmy te 2,60 policzymy, w nocy policzymy 6 W. Natomiast weźmiemy sobie po prostu na pół, czyli 12 godzin na 12, tak? Czyli załóżmy, macie kalkulator, liczycie 12 godzin, bo co godzinę kamera pobiera 2,60 W, czyli razy 2,6 wychodzi nam 31 na 12 godzin. Teraz musicie zapamiętać 31 W, załóżmy. Teraz musimy te 12 godzin, czyli załóżmy w nocy, pomnożyć przez 6 W, tak? No to mamy 72. Czyli plus 32, czy tam 31, nie pamiętam ile było, ale mniejsza o większość. Załóżmy, że kamera 100 W pobiera. 100 W dziennie. No to 100 musicie pomnożyć przez 31, załóżmy, tak? Macie 3 kW. 3 kW miesięcznie taka kamera będzie Was kosztować. Załóżmy, że kilowat na chwilę obecną, bo jak wiecie, te ceny się tak zmieniają, że tego nie idzie tak naprawdę sprawdzić. Obecnie za 1 kW no to płacimy około złotówki. Ze wszystkimi przesyłami od razu mówimy. Wy możecie płacić jeszcze taniej, albo ktoś może jeszcze drożej. Napiszcie w komentarzu, ile płacicie za 1 kWh obecnie, a później, jeżeli ktoś ogląda ten odcinek może za miesiąc, za 2, niech też napisze w komentarzu. Ciekawi mnie, ile na przykład ktoś obecnie płaci, a na przykład później za 3, 4 czy tam za pół roku, jeżeli napisze w komentarzu, jaka będzie różnica tych cen za 1 kW. Obecnie płacimy około złotówki, więc miesięcznie ta kamera 3 zł wychodziłaby, tak? Czyli to jest praktycznie nic. No, w skali roku razy 12, tak? Czyli 30 parę złotych Was będzie kosztować obsługa takiej kamerki. No dobra, ale to jest ta kamera, jedna z tańszych. Sprawdzimy teraz, jak będzie wyglądać inne kamery, tak? To jest kamerka do rejestratora. I to zrobimy sobie na koniec, tak? Podłączymy ją osobno i podłączymy do rejestratora. Tak samo tą kamerkę dla porównania. Ta kamera jest na sensorze Sony, ta jest na sensorze CMOS. Teraz dla porównania, jeżeli wzięliśmy sobie tą małą, sprawdźmy tego olbrzyma teraz.
ile ten olbrzym bierze prądu, tak? Natomiast tego olbrzyma podłączymy sobie poprzez większy zasilacz. Jest to zasilacz 3 amperowy. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, i zobaczymy, czy ten zasilacz będzie miał wpływ na pobór prądu. Więc podłączamy sobie 0,30 W na razie sam zasilacz. Dioda się tutaj świeci 0,30, więc na razie większy zasilacz nie znaczy, że pobiera więcej prądu. Teraz podłączamy sobie kamerkę. 6 W już, ale tak jak wspomniałem, na razie kamera się uruchamia, więc pobór prądu podczas uruchamiania się jest większy. No ale to nie ma znaczenia na całokształt, ze względu na to, że później jak kamera się uruchomi, to już będzie pobierać mniej prądu. Ale już zobaczcie, 10 W podczas obracania i uruchamiania się. W przypadku tamtej kamery było to 7 maksymalnie. No zobaczymy, poczekamy aż się uruchomi. Kamera się uruchomiła. Ma 5,60 W. 5,6 razy 12 godzin liczymy 67 W przez 12 godzin. A zobaczmy, ile w nocy bierze. I teraz zasłaniamy. Zobaczymy, kamera się powinna za chwilkę przełączyć w tryb nocny. Przełączyła się i sprawdźmy 13,60, 80, 14. Te 14 W trzeba policzyć. Wychodzi 168 W, więc 168 plus 67 to jest 235 W dziennie. 235 razy 31 to jest 7 kW, więc załóżmy około 7 zł obecnie kosztuje miesięcznie utrzymanie tej kamery. Czyli podłączacie ją na zewnątrz i około 7 zł obecnie mówię. Nie wiem, jak wy płacicie, mówię o sobie. Ile u mnie kosztuje na chwilę obecną 1 kW. Tak naprawdę żarówkę, jeżeli macie, to pewnie więcej zużywa niż taka kamera. Teraz zobaczmy sobie na przykład taką kamerę. Jest to kamera Sony i ona się charakteryzuje małym zużyciem prądu. Dobra, i teraz podłączamy kamerkę. Uruchamia się. Jak widać, bardzo szybko się teraz też obraca. Poprzednie wersje bardzo powolutku podczas uruchamiania się obracały i można było pójść sobie kawę zrobić, przyjść, dopiero się kamera uruchomiła. W obecnej wersji kamera szybko sprawdza wszystkie funkcje, więc szybciej się uruchamia. Nawet podczas uruchamiania się nie pobiera dużo prądu, a zaraz sprawdzimy, jak już się uruchomi. A przy okazji też sprawdzimy, czy na przykład jeżeli podłączymy po kablu, czy będzie więcej energii zużywać. Podłączamy 2,60 W. Na razie nie widzimy różnicy. Więc kamera pobiera 2,60, a teraz sprawdzimy, jak w trybie nocnym. Zasłaniamy czujkę tryb noc. Przełączyła się kamera. I pobór jest 6,64, 6,48. Załóżmy 6,48 w nocy. Na godzinę razy 12 to jest 77 W w nocy. 78 załóżmy. A w dzień pobiera 2,60, 2,70, czyli 32, czyli też około 100 W. Pobieranie jest na cały dzień. Razy 31 to jest około 3 kW, tak, czyli 3 zł w obecnych stawkach. Czyli też niedużo. Porównywanie do tej małej kamerki. Przełączę do tego drugiego gniazdka. Pobór prądu podczas obrotów. Bo jak wiecie, tutaj też kamerka posiada silniczki. Jeżeli obracamy kamerką, no to silniczki też pobierają jakąś energię. Natomiast to jest już, nie ma co liczyć jeżeli chodzi o koszty, ponieważ no jak wiecie, kamera będzie patrzeć, a czasami tylko weźmie, kogoś zauważy i może pójść za nią, bo akurat ta kamera ma opcję śledzenia ludzi.
No chyba, że mieszkacie w jakimś ruchliwym miejscu i kamera non-stop za kimś chodzi, to trzeba już to wziąć pod uwagę. Czyli musicie wtedy liczyć pobór prądu w momencie, jeżeli kamera się obraca. Czyli tak, załóżmy, mamy tutaj wykrywanie, mamy kamerę i obracamy nią. I pobór jest na 5,4 W. 5,4 W, ale kamera jeszcze ma diody podświetlenia i akurat ta kamera posiada więcej diod podświetlenia niż jej poprzedniczka, więc sprawdźmy, czy jak było w tej kamerze, czy tak samo będzie w tej kamerze, że podczas świecenia się diod zużywała mniej energii niż w przypadku przełączania się na diody podczerwieni. Więc zrobimy sobie wzmocnienie koloru, albo na początek normalny, jeszcze dla porównania na tym gniazdku. Zasłonimy czujkę, żeby się kamera przełączyła w tryb dzień-noc. Zużycie jest 6,5 W. Tak, 6,5 W. Teraz robimy wzmocnienie koloru. Oj. Wzmocnienie koloru. Kamera świeci diodami i 6,4. Nie zmieniło się nic. Czyli pobór prądu jest identyczny zarówno na diodach podczerwieni, jak i na diodach podświetlenia. A to dlatego, że ta kamera te diody podświetlenia ma naprawdę mocne i w nocy doświetla dużo dalej. Wyłączamy. Dlatego pobór, jeżeli chodzi o diody podświetlenia, jest też duży. Nie tak duży. Tak naprawdę też nie jest duży, bo 6,5 W, tak? Czyli 6,5 razy 12 liczymy. 78 W. To nie jest dużo. Na 78 W przez 12 godzin trzeba policzyć taka jedna kamera. To jest naprawdę bardzo mało. To jeżeli chodzi o tą kamerkę. Teraz pokażę Wam taką kamerę. Ta kamera jeszcze nie jest dostępna u nas na sklepie, ale już wkrótce się pojawi. Też pojawi się odcinek z tej kamery, więc warto zasubskrybować ten kanał. Warto dzwoneczek kliknąć, ponieważ ta kamera naprawdę jest warta uwagi. Żebyście nie ominęli odcinka z tej kamery. Jak widzicie, ta kamera jest oczywiście kopułkowa. Ma uchwyt, który umożliwia montaż ją zarówno do sufitu, jak i do ściany. Już Wam nie będę pokazywał, ponieważ to będzie w odcinku o tej kamerze. I sprawdzimy sobie, ile ta kamera, to jest nowa kamera zupełnie na innej aplikacji AC18 Pro i zobaczymy, ile ta pobiera od razu prądu. Dodatkowo ta kamera posiada zoom, więc sprawdzimy, jaki pobór prądu na przykład jest przy zoomowaniu, a jaki pobór prądu przy obrocie. Kamera się uruchomiła i mamy pobór prądu w dzień 3 W. Troszeczkę więcej niż ta kamera. Jak pamiętacie, ta brała 2,6 w dzień. Ta troszeczkę więcej pobiera. Human Detection od razu mnie wykrywa. Dalej pobiera 3 W. Jeżeli obrócimy kamerką, pobór jest 6,4 W. Ale nas interesuje, tak jak już wspomniałem, czy w tym momencie obrót będzie pobierał więcej, czy na przykład zoomowanie. Nawet góra-dół. Ciekawe. Góra-dół pobiera więcej prądu niż na przykład lewo-prawo. Zobaczcie. Lewo, prawo. Teraz do dołu. I do góry. Do góry ma troszeczkę ciężej, więc no wiadomo, jeżeli kamera musi podnieść się do góry, podnosząc całą kopułkę, no to wiadomo, że będzie zużywać więcej prądu, bo będzie miała ciężej. Teraz sprawdźmy zoomek. I przy zoomie pobór prądu jest na poziomie 4 W. To jest nic. A tak pobiera około 3 W, tak? Razy 12, 36, tak?
Teraz sprawdzimy sobie w trybie nocnym. Zasłonimy jej czujkę. Dzień-noc. Przełączyła się. I tu pobór prądu jest około 5 W, więc mniej niż w przypadku innych kamer w nocy. Ciekawe. Więc około 60 W pobór w nocy, plus tam było 36. Czyli nawet 100 W nie pobiera ta kamera przez cały dzień. No to niecałe 3 zł będzie w skali miesiąca. Tak naprawdę posiadając którąś z tych kamer, wasz portfel na pewno nie ucierpi. A teraz sprawdzimy sobie, co z monitoringiem, tak naprawdę z całym rejestratorem. Ile to pobiera prądu. Sprawdzamy. 0,5 W. Uruchamiamy nasz rejestrator. 9,19 nawet podczas uruchomienia. Mamy uruchomiony. Jeszcze to jest ten rejestrator, który testowaliśmy wczoraj i przedwczoraj, więc mamy, jak widzicie, dodaną sobie kamerkę. Usuńmy te kamery i bez żadnych kamer rejestrator nasz pobiera około 9 W. Czyli 9 W i tutaj nie ma dzień czy noc. On będzie zużywał po prostu 9 W przez 24 godziny. 9 potem razy 12 około 216 W. 216 razy 31 dni to wyjdzie tam w granicach 7 kW, więc no, trzeba 7 zł zapłacić, może 8 kW, zaraz zobaczę. I 216 razy 31 dni, no to około 7, tam 6,7, ale zaokrąglimy sobie do 7, czyli 7 zł miesięcznie wychodzi obsługa samego rejestratora. No ale co nam z rejestratora? No musimy mieć kamery pod niego podpięte. Więc podepnijmy sobie na razie taką kamerkę. W sumie to ciekawi mnie też, ona ma PoE, ta kamera, ale ma też możliwość podpięcia ją przez zwykłe zasilanie. Ciekawi mnie, jakbyśmy przez splitter zasilili tą kamerę. Sprawdzimy, czy pobór prądu będzie identyczny. Więc na razie przez PoE 9 W. Podpinamy. I co mamy? 10. Kamera się uruchamia. 11. Czyli 2 W już więcej. Nawet 2,5. Teraz dodamy sobie tą kamerę. Mamy dodaną 11,6, czyli tak naprawdę jak już zasililiśmy kamerę, to fakt, czy ją mamy dodaną do rejestratora, czy też nie, pobór energii jest ten sam. Czyli 2,5 kW więcej pobiera w tym momencie z jedną kamerką taką, czyli macie 11,6, czyli 278 wychodzi wata na 24 godziny. Teraz sprawdzimy, jeżeli kamera jest bezpośrednio podłączona po PoE, pobiera 11,6, a jeżeli wykorzystamy splitter, czy będzie pobierała więcej. Bo sam splitter też pobiera jakiś prąd i sprawdzimy tak naprawdę, jaki prąd pobiera. To tak z ciekawości, bo nawet mnie to interesuje. Jaki prąd pobiera właśnie ten splitter. To jest też urządzenie, więc też będzie coś pobierać, jakąś ma diodę, tak? Praktycznie nic, tam 1,60 pewnie, kilka ta dioda tylko no, pobiera troszeczkę większy prąd, ale jest to niezauważalne, więc nie ma znaczenia, czy wykorzystujemy splitter, czy też nie wykorzystujemy splittera, pobór będzie taki sam. No jedynie ta dioda może pobierać jakieś znikome ilości. Dobra, teraz podłączymy sobie, tam widzieliśmy 11,6 tamta kamera. Teraz sprawdźmy sobie tą kamerę. Uruchamia się, więc teraz pobiera mniej więcej ten sam prąd co ta kamera,
ale jak zasłonimy jej obiektyw i przełączy się na tryb nocny, to już zobaczcie, pobiera 17 watów. Czyli w nocy będzie troszeczkę więcej pobierać. O 6 watów więcej. I wtedy musicie też policzyć sobie, ile watów będzie pobierać taka kamerka. Jeżeli będziecie mieli ich 8, to możemy sobie przeliczyć w bardzo prosty sposób. 11,6, tak? A sam rejestrator pobiera 9, czyli 2,5 W pobiera kamera. 2,5 razy 12 to jest 30. Ten rejestrator obsługuje 8 kamer, czyli mamy 30 watów razy na przykład 8, to wychodzi 240 watów, jakbyście mieli 8 takich kamer. W dzień tylko. 240 watów w dzień. Liczymy przy 8 kamerach, nie mówimy o jednej kamerze, tak? Czyli teraz zasłaniamy i jest 17 watów. 17 watów pobór w nocy. Z tym, że 17 watów. Odjąć oczywiście 9 watów, bo 9 zabiera nam rejestrator, więc wychodzi 8 watów taka kamera w nocy. 8 watów, 8 razy 12 to jest 96 plus 30 w dzień. Wychodzi 126 watów. 126 jedna kamera. I teraz, jeżeli byście podpięli do takiego rejestratora 8, czyli 126 razy 8, wychodzi dziennie 1 kW. No i tutaj się już robią jakieś, że tak powiem, pieniądze, bo dziennie Wam wychodzi 1 kW, miesięcznie, wiadomo, 31 kW, czyli około 31 zł. Taki monitoring Was kosztował miesięcznie. To i tak nie jest dużo. Przeliczając na miesiąc 31 zł, mając 8 kamer, to jest nic. No i dobra, czas na podsumowanie. Jak widzieliście, kamery średnio, zależy od kamery, czy jest mniejsza, czy większa, ilość diod ma więcej, czy mniej. Tutaj jest uzależnione od właśnie diod, podświetlenia, czy diod IR, zużycie prądu. Czy inaczej, pobór prądu jest znikomy i w skali miesiąca są to śmieszne pieniądze. Przynajmniej na tą chwilę, no chyba, że będziemy płacić 10 zł za kilowat, no to się wtedy zmieni, że tak powiem, podejście do każdego 1 kW. Na tą chwilę używanie monitoringu, nawet jeżeli macie rejestrator i 8 kamer, to jak zauważyliście, w skali miesiąca jest to 31 zł, przynajmniej w moim przypadku. Ja nie mówię o Was, tylko mówię na swoim przypadku, bo na tą chwilę, jeżeli chodzi o 1 kW, ja płacę około złotówki, więc w Waszym przypadku może być to zupełnie inaczej. Tak jak już powiedziałem, napiszcie w komentarzu, ile Wy płacicie za 1 kW. Nawet jeżeli obejrzycie ten film za miesiąc, za 2, za 3, napiszcie proszę, ile Was kosztuje 1 kW. Dzięki temu będziemy mogli sobie porównać, na przykład ile było to w sierpniu, a ile to jest teraz w grudniu na przykład, tak? Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji i widzimy się w następnych filmach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.